Witam Was, raki słoneczne, księżycowe, ascendentalne, a także wszyscy inni, którzy po prostu chcecie posłuchać. Witam Was w czytaniu na zimę dla raków, dla tej fazy zodiaku, dla tego znaku zodiaku. Przygotowałam dla Was czytanie, w którym mamy całą garść różnych kart. Przygotowałam je już raz, a teraz muszę do niego wrócić, bo coś poszło nie tak. Tak to bywa, gdy Merkury jest w retrogradacji. Wracamy do różnych spraw i te różne sprawy trzeba poruszyć więcej niż jeden raz. Mm? Proszę bardzo, ja musiałam sobie tutaj poruszyć moim olejkiem. Moi drodzy, zwróćcie uwagę, czy czegoś, co jest Wam potrzebne, Wam nie brakuje, a wydaje Wam się, że macie. Znaczy, macie pewnie zapas. Ja mam gdzieś drugą buteleczkę, ale nie będę jej teraz szukać. Także sprawdźcie na wszelki wypadek, czy macie wszystko, czego potrzebujecie. Możecie potrzebować na przykład różnych olejków. Możecie tak stwierdzić, że to ma z Wami być i już. Wylosowałam Wam kilka kart ziołowych i od razu zaznaczam, że to nie jest ani żadna diagnoza, ani porada medyczna, po prostu taki przekaz od tarota. W waszym czytaniu jest więcej kart ziołowych niż dla pozostałych znaków. Ja to robię tak intuicyjnie, to nie jest tak, że wszędzie jest jakiś plan. Tutaj często nie ma planu. To wszystko wychodzi, jakby wychodzi to, co ma wyjść. I nie wychodzi też to, co ma nie wyjść. W waszym rozkładzie, w waszym czytaniu jest eukaliptus, jest cedr, jest kocimiętka. Czuję, że zapach jest dla was wyjątkowo ważny zimą, że ważny jest węch. Ważne jest oddychanie. Ja tutaj użyłam właśnie olejku eukaliptusowego. I już czuję jego zapach, już czuję, jak tutaj coś mi się dzieje w środku. Ja jestem słoneczną raczycą, także i dla mnie są te karty. Mamy tu eukaliptus, mamy cedr. Jest też olejek cedrowy. A kocimiętka? No cóż, moi drodzy. Zapach kocimiętki gdzieś przywołuje koty. Czy macie kota? Czy chcecie go przywołać do siebie? Może chcecie, żeby był bliżej was? Tutaj jest nawet gdzieś taki jakby trudny do zauważenia kotek na tej karcie, ale on tu gdzieś jest. Moi drodzy, zwróćcie uwagę zimą na to, co wam z czym i jak pachnie, co was przyciąga, bo to może być dla was korzystne. W niektórych rozkładach, w rozkładach dla niektórych znaków, karty były odwrócone, karty ziołowe. Także trzeba by było wtedy z tym bardziej uważać, a przynajmniej taka jest sugestia tarota, taki jest luźny przekaz tarota, który zawsze skonsultujcie z odpowiednim specjalistą, jeśli chodzi o wasze zdrowie. A, a jednocześnie zaznaczam, że wygląda na to, że dla was więcej ziół może być korzystnych niż dla większości znaków. Także warto by było dowiedzieć się, czy i jak możecie do swojego życia przynajmniej na jakiś czas wprowadzić eukaliptus.
cedr i może nawet i kocimiętkę. Mm? Możecie to zrobić choćby w taki sposób, że będziecie mieli gdzieś te ilustracje blisko. One mogą wam już coś przypominać, już przypominać wam, na co powinniście zwrócić uwagę. Moi drodzy, więcej nie będę teraz na ten temat. Możecie mi dać znać, czy chcielibyście więcej informacji na temat ziół, czy, mm, czy tyle wystarczy. Moi drodzy, kochani, w waszym rozkładzie są całkiem ciekawe karty. To, co mi się przebija mm, od razu, znaczy może nie od razu, ale od razu i nie od razu, jakby pierwsze wrażenie i potem znów. To jest to, że macie sprawy emocjonalne, czyli to, co jest wam bardzo bliskie, ale też sprawy materialne zaznaczone. Jest trochę intelektu, jest trochę spraw związanych z działaniem, ale głównie są te sprawy emocjonalne, są kielichy, tak? Kielichów jest sporo. Macie też 2 razy świat w waszym rozkładzie. Ja już czytałam te karty, niestety coś jakby nie wyszło, więc powtarzam. Powtarzam to, co jest ważne i możliwe, że wasz przekaz będzie nieco inny niż wyjściowo był, ale będzie taki, jaki ma być. Moi drodzy, Ziemia, sprawy materialne są waszym oparciem. Jest ktoś w waszym życiu, kto tego typu oparcie może stanowić. Jest ktoś, kto może wesprzeć. Jest ktoś, kto działa konkretnie. Jest ktoś, kto robi rzeczy praktyczne i trzyma jakiś rodzaj wartości. Może być tak, że to jesteście wy, a może być tak, że to jest ktoś inny, kto będzie ważny w waszym życiu, a może być tak, że to będziecie i wy, i ten ktoś. Może się zdarzyć również tak, że to będzie kilka różnych osób, ale one będą miały jakby tę samą cechę. Będą szły do przodu z konkretnym działaniem. I to nie jest taki rodzaj działania, który gdzieś jakby ma w sobie taki, który jest tylko ulotny i przejściowy. Częściowo jest taki rys, ale to nie jest tak, że to jest tylko to. Tu jest jeszcze coś istotniejszego, coś konkretniejszego, coś bardziej w jakimś sensie namacalnego albo praktycznego, bo ten rycerz denarów, z którym mamy tu do czynienia, ma w sobie taki rys powietrzny. Jest jakby zespolony z tym wsparciem, które ma, i dzięki temu może dolecieć dalej w swojej podróży, niż gdyby nie był. To może być ktoś, kto po prostu wsiądzie w samolot i gdzieś przyleci. Ale odpowiedzi jest wiele. To jest tylko przykład. Tylko i aż przykład. Zwróćcie na niego uwagę. To jest ktoś, kto jednocześnie może iść po ziemi, ale nie jakoś specjalnie szybko. W takim umiarkowanym tempie. I to jest ktoś jednocześnie, który może się unieść wyżej w swojej podróży, w swojej drodze, na swojej drodze. To jest ktoś, kto niekoniecznie musi się tej drogi ściśle trzymać. To znaczy, to jest wytyczony
kierunek, jest cel, ale to może iść w ten sposób, to może iść trochę tak zawijasami, to może być jakby tak jakby z przerwą na kawę, albo z wskoczeniem po drodze do sklepu, albo e, różnymi innymi sprawami wokół, które mogą być pewnego rodzaju dygresjami. To nie jest ktoś, kto musi koniecznie iść prosto jak po sznurku. Jest taki jakby wolnościowy rys w tej osobie. To nie jest główna cecha, przynajmniej w tym momencie nie o to chodzi, ale jakiś taki rys tutaj jest. Pewien rodzaj ulotności i lekkości w osobie, która jest w stanie robić rzeczy materialne, zajmować się materią, zajmować się wartościami, iść z tym do przodu. To jest ktoś, kto ma swoje oparcie. I zasadniczo rycerz wskazuje swojemu rumakowi, gdzie należy się udać, gdzie należy pojechać. Ale ten jego rumak jest zwierzęciem silnym i może ponieść tego rycerza, jeżeli tak mu się zawidzi, że gdzieś zupełnie w inne miejsce, ale ja nie sądzę, żebyście mieli taki problem, żebyście mieli obawiać się swojego oparcia czy swojego wsparcia, że one wam w jakiś sposób zagraża. Hipotetycznie może, ale praktycznie ja bym się tutaj nie obawiała. Ten rumak jest spokojny. Mm. Może być tak, że najnormalniej w świecie ktoś z was jeździ samochodem i zastanawia się, czy gdzieś tam, powiedzmy na przykład gdzieś, jak będzie ślisko, to zapanuje nad tym ruchem. Mm, czy coś tutaj się nie wydarzy? Bo są na pewno wśród was tacy, którzy dużo korzystają z różnych środków lokomocji, którymi sami prowadzą, tak? Którzy sami prowadzicie je. W każdym razie może być tak, że ktoś jest dla was wsparciem i wy komuś wskazujecie jakby kierunek. Mówicie, żeby tam jechać, tu czy tam. I ten ktoś jakby słucha tego, zgadza się z tym. Zgadza się, ponieważ jest w jakimś sensie do was przywiązany. A mógłby się wyrwać. Może być tak, że wy czujecie, że jesteście do kogoś przywiązani i ktoś inny wskazuje wam kierunek. I wy tam idziecie. Ale wcale nie musicie. Nie ma takiej konieczności. Ten koń mógłby zrzucić jeźdźca mm, ze swoich tutaj pleców, jakby ze swojego grzbietu i gonić gdzieś indziej. Ale nie sądzę, żeby tak się wydarzyło. Może być tak, że część z was po prostu też jeździ konno. Są bardzo różne interpretacje. Tak? Są po prostu symbole, które interpretujemy w różny sposób. Moi drodzy, to jest bardzo, uważam, pozytywna karta. To jest jakby dobra współpraca, dobre zespolenie, dobre oparcie.
Można się jeszcze tutaj też, to do mnie przychodzi, oprzeć na przykład też można by było się oprzeć też na przykład na czymś, co nie jest jakby całą wielką instytucją, ale może czymś mniejszym, czymś bardziej pojedynczym i bardziej niezależnym, jak na przykład jakieś niewielkie stowarzyszenie czy fundacja, tego typu sprawy. Nasz rycerz mm, zmierza w stronę króla mieczy. Król mieczy tutaj w tym rozkładzie ma dobrą postawę, bo w innym czytaniu król mieczy miał nie najlepszą postawę. Karta była odwrócona, ale u was jest w porządku. Ktoś jest w stanie zarządzać myśleniem, jest w stanie zarządzać komunikacją, jest w stanie ucinać wtedy, kiedy trzeba ucinać, a nie wtedy, kiedy mu się na przykład zawidzi i chce pokazać swoją władzę. Mm. Także jeżeli będziecie widzieli kogoś, kto czuje się z komunikacją, tak jakby siedział na tronie, było to jego sfera zarządzania i królestwo, to ten ktoś ma właściwą postawę i warto się w stronę tej osoby zwrócić. Bądźcie ostrożni mimo wszystko, bo macie Słońce, Księżyc i Ascendent. Być może któreś z pozostałych elementów waszego horoskopu należy do innego rozkładu, że tak powiem, więc miejcie zawsze pewne baczenie na to, czy wszystko jest w porządku. Ale dla raków jako takich jest ktoś, kto ma właściwą, dobrą postawę. To jest ktoś, kto nie wdaje się w niepotrzebne dyskusje. To jest ktoś, kto może spojrzeć krytycznie. Mhm. Ale to jest krytycyzm, który jest jakby na właściwym miejscu. I to nie jest ktoś, kto jest jak rycerz, bo w innym czytaniu było tak, że jakby ten król kielichów, przepraszam, król mieczy, o teraz jakby król kielichów się nam jeszcze próbuje gdzieś tutaj wcisnąć. Król kielichów jest tutaj. Do niego zaraz przejdziemy w takim razie. Król mieczy to nie jest ktoś, kto biega z miejsca na miejsce, pomimo że zajmuje się komunikacją. Chyba że ma jakiś dodatkowy, powiedzmy, element w sobie, ale jako taka esencja króla mieczy, to nie jest to. Tu mamy do czynienia z kimś, kto siedzi na tronie, siedzi w jakimś miejscu i z tego miejsca zarządza. Jakbyśmy mieli w pewnym zakresie, ale nie do końca teraz mi przyszedł do głowy taki kontroler lotu, tylko to jakby był taki bardziej może jakiś kierownik tych kontrolerów czy coś. Ktoś, kto powiedzmy obserwuje to wszystko z jakiegoś miejsca i z tego miejsca jakby ogarnia sprawę, tak? Do tego człowieka się przychodzi, ten ktoś może z zewnątrz obserwować, ale to nie jest ktoś, kto jest taki rozbiegany. Mm. Rozbiegany może być rycerz mieczy. To jest po prostu prędkość po prostu bardzo szybka. Jakbyśmy mieli zwinnego ptaka, to byłby taki symbolicznie coś podobnego do króla mieczy. Jakbyście zobaczyli zwinnego ptaka, to moglibyście pomyśleć, o właśnie, znaczy rycerz, to właśnie jest rycerz mieczy, gdzieś tutaj przeleciał mi. Jak młodszy ptak, to może być taki może giermek, ale
ale ten król to nie, on tak, mm, on będzie kręcił nosem na niektóre rzeczy. On może powiedzieć: „Nie, to nie, ten tekst nie, to mi się nie podoba, nie, to wyrzucamy, to ucinamy, tego nie ma. Zamiast tego chcemy to zabieramy, to jest okej, to jest do poprawki”. To będzie król mieczy. I w stronę tego króla mieczy zmierza rycerz denarów. Ktoś posiadający swoje oparcie niesie coś konkretnego do króla. Zmierza w jego stronę, ale wychodzi z jakiegoś innego miejsca. Wychodzi z miejsca, w którym jest pewna iluzja i wydaje się, że jest 1000 różnych możliwości. Może spoglądać wcześniej na te możliwości, ale one mogą się rozproszyć. Najlepiej by było, gdyby ta osoba, która jest w 7 kielichów, może wybrała sobie którąś z tych możliwości i próbowała jakby uruchomić swoją wyobraźnię i spróbować ją przekuć na coś konkretnego, z czym można będzie iść ze wsparciem. Bo jest takie powiedzenie, które trochę mi trudno jest przetłumaczyć, ale to idzie mniej więcej tak, że taka wyobraźnia może być jak tor dla pociągu rzeczywistości, który pojedzie po tym torze. Także ten zaczątek, który gdzieś jest w jakiejś wyobraźni, czy może wizji, może iść w stronę konkretu. Tylko nie to wszystko jest dość iluzoryczne, więc coś tu jest nie do końca realne. Nie wszystko jest realne. Żeby coś się z tego zrealizowało, no to trzeba to jakby uchwycić, spróbować uchwycić i już iść z czymś konkretnym. Bo wiele rzeczy jest gdzieś tak we mgle, gdzieś tak w głowie. Także i do tego jeszcze dochodzą różne emocje. Ten, kto gdzieś spogląda w te swoje wizje, może mieć przy sobie kogoś, kto jakby ma problem z własnymi emocjami, bo powinien w teorii mieć już wystarczającą dojrzałość, by zarządzać w jakimś sensie swoimi emocjami, ale troszkę może się tutaj trochę coś wylewać. Jeżeli znajdziecie się w postawie króla kielichów odwróconej, to może zwróćcie się uwagę w stronę tego, co byście chcieli wybrać z tych iluzji i spróbujcie przekuć to w konkret. Uważajcie, bo tu może być nawet pewna jakaś skłonność do jakiejś manipulacji emocjonalnej, a może być też tak, że gdzieś wam się te emocje kotłują w środku, czy komuś się kotłują i jakoś wychodzą nie tak, jakby było dobrze, żeby wyszły. Tutaj wyjęłam jeszcze kartę, która ma wskazać, co może wam pomóc w tej 7 kielichów, w tych sprawach takich trochę iluzorycznych. I
tej sytuacji może wam pomóc paradoksalnie odwrócony świat. Odwrócony świat, który i tak macie nad głową. Nad głową macie świat, który w tym momencie może do końca nie umieć przyjąć tej waszej wizji, a przynajmniej nie w całości, nie do końca, albo możecie się spotkać z tym, że ktoś będzie postrzegał wasze wizje jako coś niedojrzałego, albo właśnie jako coś przestarzałego. Jako coś, czego nie można się trzymać, bo jest albo nazbyt może tradycyjne, a może zbyt niedojrzałe. I może sądzi się, że nie wyrośnie z tego małego drzewka nic dojrzałego, a może ktoś myśli, że to już jest nie ten czas na to, że to już jest za późno. To drzewo już jakby nadawało się tylko no nie nadawało się do dalszego wzrostu. To czuję, że to mogą być nawet takie dość krzywdzące te sformułowania i nawet nie mam ochoty ich wypowiadać w tym momencie. Mm. Także te elementy, to spojrzenie świata jest, jest zimą i może zimą wam świat tak do końca nie sprzyjać. Ale jednocześnie wy możecie popatrzeć na ten odwrócony, pokręcony świat, jak na chaos, miszmasz i obraz artystyczny, w którym trudno jest wyciągnąć jakieś szczegóły, ale jest w nim jednak sporo koloru. I może to jest w tym momencie najbardziej wam pomocne. Najbardziej może się wam przydać. Poza rycerzem kielichów, o proszę, królem kielichów, który też może mieć coś w sobie z rycerza kielichów, czyli jakby miał troszeczkę więcej, jakby ja czuję, że może mieć trochę coś z rycerza kielichów, ale rycerza kielichów w pozycji prostej, czyli kogoś takiego, kto tak goni za swoim uczuciem. Mhm. Ale pozytywnie. Poza rycerzem denarów i królem mieczy mamy jeszcze króla pentakli. Król pentakli też w pozycji prostej. Moi drodzy, bardzo fajnie. Macie sporo postaci, które mają naprawdę dobrą postawę w zimie. Naprawdę. Moi drodzy, król pentakli to jest ktoś, kto może być blisko króla mieczy, a może być to nawet ta sama osoba. Może być to ta sama osoba, która w bliskich okolicznościach przyrody, że tak powiem, na przykład najpierw jedno, potem drugie, może się realizować raz tak, albo czasem to może się nawet trochę mieszać, gdzie kto jest, tak? Czy wyżej, czy niżej, czy co tutaj jest jakby. Może być tak też, że mamy dwie osoby, jedna jest jakby trochę wyżej, druga trochę niżej, pomimo tego, że ci ludzie mają po prostu jakby inne działki, jakbyśmy mieli
dwóch kierowników albo dwóch właścicieli działek i te działki byłyby obok siebie. Każdy rządzi niby w swoim ogródku. Jesteśmy sąsiadami, ale któryś sąsiad jest jakby troszeczkę, ma jakby zwierzchnictwo nad tym drugim sąsiadem. Mimo że każdy ma swoją działkę. To może być dosłownie kawałek ziemi, sąsiad, kierownik z innego działu. Ale w jakimś sensie odrobinę jakby ta materialna strona króla pentakli górowała nad królem mieczy. Czyli jakby te sprawy materialne były ponad tym zarządzaniem, komunikacją. Ale król pentakli jest w stanie dobrze zarządzać wartościami, potrafi robić to konkretnie. I to jest osoba, która jest skłonna przebywać w jakimś towarzystwie bardziej niż król mieczy. Król mieczy nie potrzebuje tutaj żadnego towarzystwa. Może nawet mu lepiej, jak nikt mu nie przeszkadza, jeżeli nie ma nic konkretnego może do powiedzenia, bo ten konkret gdzieś tutaj, te sprawy takie bardziej dotykalne, powiedzmy, gdzieś tu próbują się przebić. Ale rycerz, proszę bardzo, znowu rycerz. Król pentakli, który też znowu ma jakby ma jakiś związek z tym rycerzem denarów, jakby gdzieś tu było jakieś nie do końca może widoczne połączenie. Bo ten król denarów chętnie poprzebywa w jakimś towarzystwie kogoś, kogo można by było uznać za pomocnika, czy pracownika, czy jakieś wsparcie, które jest troszeczkę jakby mniejsze od tego, kto jest jakby wspierany. Jakby takie drobne wsparcie. Jakby ktoś dorzucał coś do tego poletka królewskiego, żeby król mógł nadal siedzieć na tronie. Skąd bierze król swój majątek? No, moi drodzy. Żaden władca de facto nie jest w stanie istnieć bez innych osób, żaden zarządzający. No to niektórzy wolą mieć ich bliżej, a inni trochę dalej. Król pentakli ma blisko siebie kogoś, kto pomaga, kto dba i komu pasuje ta rola, w której jest, a królowi pasuje ta, w której on jest. Król pentakli czuje się swobodnie i pewnie na swoim polu. Jego dziedzina jest tym, w czym czuje się dobrze, czuje się pewnie, czuje się stabilnie. No. Tu pytałam jeszcze, to można by było jeszcze powiedzieć o tym królu pentakli. I okazało się, że blisko króla pentakli, czy związana z królem pentakli jest osoba odwróconej cesarzowej. To może być postać kobiety, która jakby utraciła swoją władzę. Albo która w jakimś sensie nie jest w stanie tej tutaj zarządzać. Cesarzowa jest w tarocie partnerką cesarza, a nie króla pentakli. Czyli to może być ktoś też, kto jakby jest blisko króla pentakli, ale nie jest w jakimś sensie partnerką króla pentakli. Może uważa, że ona jakby jest kimś większym, kimś lepszym. Ona powinna być cesarzem. Jest tu coś wykręconego, bo karta jest odwrócona. Ale ten obraz
tejże cesarzowej, odwróconej, jest jakby. On nie jest karykaturalny, ale czy on jest realistyczny? Hmm? No nie jest realistyczny. Realistyczne może być spojrzenie króla pentakli, kierunek rycerza denaru, ale nie tutaj, nie ten obraz cesarzowej. Mm? Mm. Sprawy związane z realizmem i jego brakiem. Mamy jeszcze tutaj w innym miejscu znów 7 kielichów. Macie 2 siódemki kielichów w swoim rozkładzie. Jedna w pozycji prostej, druga tak na boczku. Trudno jest stwierdzić, czy to, po co faktycznie się sięga, jest realne, a na ile nie jest. Bo ten obraz jest zdecydowanie bardziej realistyczny niż ten obraz. Mm? Zdecydowanie. Tu wygląda, że mamy kobietę z krwi i kości, a tu? No nie, tu nie. Tu mamy kogoś, kto wygląda, jakbyśmy mogli do niego podejść, do tej osoby. Możemy podejść do tej osoby, jakby i złapać ją za rękę. Hej, przywitać się. A tu? To bardziej jest jak postać ze snu. I może ilustracja jest ładna, ale jakby obraz był powieszony do góry nogami. I ktoś tu w tym momencie jakby kieruje się w inną stronę. Mm? I może kierować się nie w tę stronę, w którą trzeba. Nie w tę stronę kierować swoją energię. Cokolwiek to znaczy, w którą trzeba. To jest tak jakby nie moja decyzja. Nie mój osąd. Jakby coś szerszego wskazywało, że z tego czy innego względu nie jest to ten kierunek. Mm. 7 kielichów jest odwrócona i nie jest odwrócona zarazem. Ona jest na boku, tak jak wspomniałam. W jakim zakresie można złapać? Można dotknąć to, po co się sięga, ale w jakimś. Ta karta przypomina mi taką sytuację, w której sobie przeglądamy coś w internecie albo biegamy po supermarkecie i potem okazuje się, że coś poszło nie tak. Albo tych rzeczy w internecie już nie ma, albo rzecz, którą kupiliśmy gdzieś na wyprzedaży, okazała się na przykład wcale nie na wyprzedaży, bo ktoś pozaklejał te metki tak, że wydawało się, że to jest promocja, albo okazało się, że coś jest potrzebne, a właściwie wcale nie jest i tylko tak leży i do niczego nam się nie przydaje. Mm, ani nawet nie sprawia nam przyjemności, po prostu jakby ktoś zebrał takie jabłko i zamiast je zjeść, to nagle się okazuje, że mamy uczulenie na jabłka, o czym zapomnieliśmy, kupując te jabłka, albo że połowa naszej rodziny, ci, dla których żeśmy ten koszyk przynieśli, z tym wszystkim, no to oni właściwie nie mają jak z tego skorzystać. Jakby tu trzeba uważać na pewne zakupowe zapomnienie, tak bym powiedziała. Ale częściowo można ten koszyk wypełniać, a częściowo trzeba by było uważać, czy ktoś tu za bardzo nie rzuca tymi swoimi wartościami na lewo i na prawo. Nie wyciąga rąk zawsze na przykład po to, co jest z najwyższej półki, a potem się może okazywać, że wcale to nie jest na przykład najlepszej jakości i tak dalej, i tak dalej. Także w momencie, jeżeli
będziecie w jakiejś takiej przestrzeni, niezależnie czy to będzie przestrzeń taka bardziej dotykalna, materialna czy wirtualna, wyobrażona, to nawet i w tej materialnej może być taki element wyobrażony, iluzoryczny, jakby coś było trochę jednak jak na scenie, niby realnie, ale trochę jednak gdzieś jakby podkolorowane i może się okazać potem, że się troszkę rozczarujecie, jeżeli sięgniecie po zbyt wiele. Mhm. Istnieje też takie prawdopodobieństwo, że w swoim życiu będziecie mieli znaczącą osobę, która takie będzie miała podejście do spraw. Ktoś, kto jakby zatraca się w iluzji tego, co może posiadać, w tym, po co może sięgnąć. Bo na tym drzewie są jabłka dojrzałe, no przynajmniej tak to wygląda. Wygląda, jakby to był ogród. Ale właściwie my to widzimy tylko 2, 3 drzewa, trzecie jest jakby częściowo widoczne, a na tych pozostałych ja już nie widzę jabłek. Mhm. Więc może się wydawać, że jest tak dużo. Możecie mieć odczucie, że jesteśmy w jakimś rajskim ogrodzie, w jakiejś cudownej przestrzeni, ale może się okazać, że to jest tylko połowicznie prawda, tylko połowicznie. I blisko tej sytuacji jest ktoś, kto będzie miał sporo do powiedzenia o tym, co zrobił. I ta osoba też będzie miała jakby. Ta osoba będzie miała rację połowicznie albo częściowo. Jeżeli ktoś będzie wam opowiadał, jakie ma doświadczenia, ile to już zrobił, bo kluczowe jest to, co już zrobił i teraz musi odpocząć, to bądźcie czujni, bo ta osoba jest absolutnie przekonana o tym, że to, co mówi, to jest prawdziwe i pokazuje, że tak powiem, zwraca uwagę, chce, żeby słuchać. Ale może jest jeszcze coś, o czym ta osoba nie pomyślała na przykład. Mhm. Także warto słuchać, ale z pewną ostrożnością, bo nie wszystko jest tak z tym doświadczeniem w tych działaniach, jak sądzi ktoś, kto mówi, ktoś, kto się zatrzymał i ma swoją grupkę słuchaczy. To nie musi być duża grupka. To mogą być nawet 2, 3 osoby. To może być ktoś, kto jakby ma jakieś zwierzę blisko siebie. Mhm. Ale jest w tym płomień, jest energia w tym opowiadaniu. Ten płomień jest w 2 miejscach wokół tych spraw mniej lub bardziej iluzorycznych. Płomień przypieka od góry. Sądzę, że komuś nie podoba się to podejście związane z złapaniem tego, co jest do wzięcia. I jakiś rodzaj działania jest z tyłu tej osoby, jakby coś ją przypiekało z tyłu pleców, jakby czuła jakiś płomień z tyłu za sobą, jakby komuś się robiło jakby gorąco, jak to robi. Sięga po coś i w tym momencie się robi gorąco. Jakby prawie coś parzyło. I może się ktoś zastanowić, czy zaraz mnie coś udrapnie w plecy, czy coś tam się z tyłu zaraz nie wydarzy. A jeżeli ktoś jakby w jakimś sensie chciał udrapnąć, jakby komuś nie podobało się, to byłby ktoś, kto ma blisko siebie to, co znajdowało się w tymże ogrodzie. To, co znaleźć można w koszyku.
To jest ktoś, kto jest w stanie przebywać swobodnie pośród tego, co usiłuje zebrać ta osoba. Choć tu nie wygląda na to, żeby to był jakiś specjalny wysiłek. Ktoś tu robi jakby swobodny zbiór z zaciekawieniem, sięga po to i tamto. I tak sobie chodzi i zbiera. Ale komuś się to nie podoba i może jest to nawet zbyt gorące. Mm? Także zwróćcie uwagę, czy tutaj nie ma czegoś, co jest troszeczkę zbyt gorące. Moi drodzy, mniej więcej tyle. Jeszcze wam coś wylosujemy na koniec. Coś na koniec dla was, a może nawet z 2 talii. Coś, w sumie to wasze czytanie wyszło całkiem sympatycznie, ale jeszcze coś pozytywnego dla was. I tutaj znów coś dla was pozytywnego. Zobaczymy. Mm. Co my tutaj zaraz będziemy mieli. Pamiętajcie, żeby polubiać, subskrybować, dzielić się treścią, żebym miała, wiecie, można coś zbierać. Co my tu mamy pozytywnego? Moi drodzy, ciekawe jest to, że pozytywne jest to, że wcale nie musicie być mistrzami. Wcale nie musicie być perfekcyjni w tym, co robicie. Wystarczy, że będziecie jakby szli dalej i te powiązania to się jakoś będzie kulać. Możecie gdzieś kierować się, możecie mieć z tyłu głowy tę chęć bycia mistrzem, ale nie musicie być obecnie mistrzami. Możecie sobie gdzieś w tym kierunku iść, ale nie musicie nimi być. Mhm. Nie musicie też koniecznie opierać się na drugiej stronie w waszej uczuciowości. Mhm. Możecie pozwolić temu, żeby po prostu płynęło. To serduszko już u was jest. Mhm. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam nam życzę. Cześć, pa, hej.